dobrze, a proszę powiedz mi teraz, co sądzisz o rumuńskim jedzeniu? Jak Ci smakuje tutejsza kuchnia? Czy widzisz jakieś podobieństwa do polskich potraw, do włoskich? Czy lubisz w ogóle rumuńskie jedzenie? Co jest Twoje ulubione? Może czego nie lubisz jeść? Pewnie, pewnie. Nie, powiem Wam, że lubię rumuńską kuchnię. Podchodzi bardzo do polskiej kuchni, także nie wiem, jakieś tam ogórki kiszone, to oni robią no więcej w occie, nie robią kiszone tak jak my, w sensie nie, no bo inne przyprawy może używają. Albo sarmale, no to są tak jak gołąbki, no ale w Polsce jest więcej ryżu i jesteśmy przyzwyczajeni, są większe i ogólnie, a tu jest tylko mięso w środku i trochę powiem, że są takie ciężkie przy przetrawieniu te sarmale. Także lubię je jeść, ale od czasu do czasu. Co lubię bardzo z Rumunii? O, na przykład to, że są 20 lat do tyłu, tu też przykład robię, że wszystkie wytrawy alkoholowe, tak się mówi? Trunki tak. robią naturalnie. W sensie tutaj nie ma takiego czegoś, że idziesz do sklepu, kupujesz wódkę. One mają w piwnicach cujkę, palinkę czy cujkę, to jest cujkę, dokładnie, czy tam ze śliwek, czy z winogronu robione. Jedna jest mocniejsza, jedna no dobra, zależy od regionu i tak dalej. I wino naturalne, bo one tutaj więcej wina piją. Także to jest to, co robią naturalnie. Co do jedzenia tak specyficznie, co lubię więcej, no to nic, robią tak jak my kotlety, one robią bardzo też tokonica, to jest takie coś jak u nas, nie wiem, gulasz, ale zrobiony, nie wiem, z kurczaka ta tokonica, albo ze świni, kawałki ze świni, albo tokonica ze szpanaku, także tylko też szpanak jest i ogólnie no... Powiem Ci jeszcze jedną ciekawostkę, jak tu przyjechałem, no trochę nieładnie to było, ale jak spróbowałem tą ciorbę ich na początku, to one mają leusztan, nie wiem jak to się nazywa po polsku. To się nazywało... To nie jest bazylia, tylko to jest leusztan. Co to jest po polsku? No? Wyszło mi teraz z głowy. No dobra, na końcu jak sobie przypomnisz, okej. No ale Wam opowiem. Lubczyk. Nie wiem, w Polsce nigdy nie słyszałem o lubczyku, no ale dobra. Ja używałem, ale suszony. Tak? I słuchaj, i spróbowałem tą zupę, tą ciorbę na początku, mówię. Tak mnie człowieku jakoś pociągnęło, że nie mogłem jej zjeść i w ogóle, no masakra totalna, no powiedziałem nie, a ja nic nie odrzucam, ja jestem taki, co lubię wszystko, nie? Na końcu dzisiaj ciorba jest moja ulubiona, nawet chyba lepiej od zup polskich mi smakuje ciorba, pomyśl sobie. No to jak to wszystko się zmienia, bo jest taka kwaśna, taki ma specyficzny po tym właśnie, jak się mówi? Lubczyku. Ma taki specyficzny smak i one dają sare de lemuje się nazywa. To jest sól z cytryny, coś takiego, co w Polsce się nie używa, ale tutaj się używa, żeby ta właśnie ciorba była kwaśna. Dlatego mi się wydaje, że nawet ciorba się nazywa. Nie nazywa się zupa. Borsz. Ale nie do wszystkich. Nie do wszystkich. U nas barszcz, no to jest barszcz. Borsz. No wiem, borszcz, no ale nie do wszystkich się daje, nie. Także to się robi więcej, także nie tak jak w Polsce, że bierzesz, robisz zupę, najpierw zalewasz tam i wkładasz warzywa, mięso i tak dalej, tylko najpierw cebulę podgrzewasz z olejem, później te wszystkie warzywa tniesz i później dolewasz wody. I to wszystko się razem, powiedzmy, robi, przyprawia i tak dalej, nie? I oni jakoś to, nie wiem, na większym ogniu mi się wydaje, że to gotują tą ciorbę. No ale powiem Wam, że co do jedzenia, to bardzo podchodzi do Polski, nie wiem, tutaj się nie je na przykład mięso z ziemniakami, tylko z mamaligą, nie? Mamałyga, nie wiem po polsku, ale to się używało, no ale reszta, no to jest kiszone kapustą robią tylko nie ciętą, tylko całą i w beczkę wsadzają, to też jest bardzo dobre. I no mówię, podchodzi do polskiej kuchni, tak. I jest dobra, jem po rumuńsku, oczywiście przepraszam, że wejdę w temat z Włochami, jak chcecie wiedzieć. Włoska kuchnia nie porównuje się z żadną kuchnią na świecie, także też włoska kuchnia jest najlepsza na świecie. Tak jak i Włochy są najpiękniejsze państwo na świecie, to się nie dyskutuje, nie ma Azji, nie ma Ameryki, nie ma kurwa Afryki. Sorry, że Włochy najpiękniejszy kraj na świecie. Ja zauważyłem, że jadłeś
Szoricz, dobrze wymawiam? Szoricz, tak. Czyli to jest świńska skóra. Tak. No moim zdaniem z tego się robi tylko buty. No. I skosztowałem i, tak? i nie smakuje mi to. No dobra, no to na następny raz Ci przyniosę. Słuchaj, zrobione od mojej teściowej i spróbujesz i zobaczysz, że nie będziesz już tego zdania miał. No i ten szoricz, jak spróbujesz od mojej teściowej, no to zostaniesz rozkojarzony przez jakie jest dobre, no bo ten co Ty jadłeś, ja też jadłem i nie lubię tak naprawdę tej skóry, bo po prostu, no tak jakbyś chrząstkę jadł jeszcze twardziejszą i w ogóle. Ale ona robi to gotowane, z czosnkiem, zobaczysz, następny raz się przywiozę, jak zabijemy świnię i zmienisz na pewno zdanie. Spróbuję, bo jestem otwarty na nowe smaki. Bardzo kosztowałem różnych rzeczy, łącznie ze ślimakami. Także chętnie skosztuję Pewnie. tego szoricza. Jak tylko zabijemy świnię w zimie, no to... No i w ogóle tam mam zamiar zrobić kiedyś taki film o takich dziwnych potrawach w Rumunii, które tutaj są, między innymi właśnie o tej świńskiej skórze, ciorba de burce, czyli takie flaki, bo ja też tego nie jem, ale tego mi nie smakuje na za potrzeby bardzo. filmu to możemy nawet lubię flaczki polskie na pewno, to mistrzostwo, ale tak to tutaj nie za bardzo te flaki właśnie z tą ciorba de burce nie smakuje mi, no jakoś nie podchodzi. Dobrze, a teraz proszę powiedz mi, czy podróżowałeś dużo po Rumunii? Jak Ci się w ogóle podoba kraj Rumunia? Czy lubisz góry, morze? Jakie miejsca tutaj odwiedziłeś? Powiedz nam. Pewnie. Też fajne pytanie. Naprawdę ten materiał super, powiem Ci. Bardzo mi się podoba te pytanie, co mi zadajesz. Powiem Ci, że co do Rumunii, tak, zwiedziłem, byłem, no dobra, mieszkam w Bukareszcie, oczywiście wiecie, że nie musisz wymieniać wszystkich miejsc. No tak, no ale dobra, dobra, Konstanca, tutaj byłem w Sibiu i tak dalej, co ogólnie do Rumunii, jako chodzi o kraj, na pewno Rumunia ładniejsza od Polski. Zobacz, wszyscy mnie zabiją teraz. Znaczy, ja tu się zgodzę z Tobą, że jest więcej gór. Rumunia ma do zaoferowania. Także bogatsza jest. Więcej się ze mną? Bogatsza. Na pewno są dwie trasy, Transalpina i Transfargaraș. Tego nie znajdziecie w Polsce. Ja widziałem tylko Transfargaraș, Transalpina jeszcze przede mną. Także góry rumuńskie na pewno mają więcej do zaoferowania niż polskie. Tak. A może nie? Może, wydaje mi się, że ta cała linia brzegowa w Polsce jest dłuższa i jest więcej miejscowości, jeśli chodzi o zwiedzanie w Polsce. Tutaj byłem niestety tylko, cieszę się, że byłem, ale tylko mało zobaczyłem tutaj nad morzem, bo właśnie większość w góry jeździliśmy. W Rumunii byłem w Konstanca i w Kostinesz jedynie, to dlatego. ale wiem, że jest dużo tam właśnie... Ten park naturalny, co tam jest, jakbyś widział, i w ogóle co Dunarej tam się człowieku, tam jest coś pięknego. To jest miejsce, które na pewno musimy zobaczyć. Na pewno, pewnie. I nie twierdzę, że morze w Rumunii jest... nie wiem, czy brzydsze czy coś, ciężko porównać, gdzie jest brzydziej, gdzie jest ładniej, nie to mam na myśli. To ja wam zaraz porównam. Ale generalnie wydaje mi się, że chyba Polska ma więcej miejsc turystycznych, jeśli chodzi o morze. No okej, dobra, zgadzam się, Gdańsk piękny, nie dyskutujemy z tym, ja mówię o ogólnie, nie? Czy tam Kraków, to nie ma porównania z miastami polskimi do miast rumuńskich. Nie ma co porównywać, bo porównywał Rzym do dokładnie, ale ale nie, ogólnie miasta w Polsce są ładniejsze. Nie, ogólnie są ładniejsze miasta. Tylko mi chodzi o Rumunię kompleks. W sensie mają i góry, i piękne rzeki. Dobra, mamy tutaj najdłuższą rzekę, co jest ten Dunaj. Także mamy piękne góry i w ogóle nawet można na narty, na snowboard macie duży wybór. Nie tak jak tylko w Polsce Zakopane i tyle, i później trzeba na Słowację. Nie chcę przedłużać, I morze, co do morza mamy tak. To też jest bardzo ważne. Mi się za bardzo nie podoba, ale z porównaniem, bo Włochy, to co mówimy. Ale co do Polski, to jest na pewno o wiele lepiej, jako chodzi o morze ale jest jeden minus, bardzo ważny, że nad morze można tylko jechać czerwiec, lipiec
i sierpień, koniec, bo w maju jest zimno, wiatr wieje, we wrześniu już i tak jest zimno. Także tak, jest to fajne i w ogóle co do knajp nad morzem w Rumunii, Mamaia, są te 3, 4, 5 knajp, ale mówię wam, nie ma porównania nawet do Ibizy. Byłem na Ibizie 4 razy, byłem w Miami, nie ma porównania, mają imprezy top. No, coś pięknego, rozumiem. Kto ma pieniądze, helikopterem po prostu tam ląduje, rozumiesz? Także to jest też piękne w Rumunii, że jest ta wolność. O, przepraszam, że wrócę do tego pytania, co mi dałeś. Dobrze. W Rumunii to, co mi się bardzo podoba, że jest wolność. To Też- znaczy, jak też masz to pieniądze, to zauważyłem, robisz co chcesz, jak nie masz pieniędzy, to nie robisz. W sensie wolność chodzi, nie ma tyle autovelox, nie ma, ta policja nawet mówi, że cię zatrzyma, ale nawet jak coś zrobisz złego, dobra, jak cię wezmą, to okej, to cię upierniczą, ale, bo mamy razem doświadczenie, że nam prawko zabrali. O głupotę, także może zrobiliśmy rzeczy jeszcze gorsze, co wtedy powinni nam to zabrać, Tak, a w tym momencie, co nie powinni, zabrali. No ale dobra, mniejsza z tym. rozumiem. I ta wolność, co jest w Rumunii. W sensie świnie zabijesz. Tak. Nie ma tak jak w Ale- Polsce, teraz to tak, musisz dokładnie. deklarować czy coś. W Polsce to weterynarz musi zbadać Dokładnie, świnie, na musi kozę musisz ten, mieć dokładnie pozwolenie na ten. inne Tutaj nie, zwierzęta. tutaj ciągniesz samochód na autostradzie, bo ci się popsuje, możesz. We Włoszech Tak. musisz wezwać od razu, policja cię stradalec łapie i nie ma laweta, 200 euro, to 150 euro, koniec, 500 euro tylko bo rozumiesz, problem z samochodem, nie? Rozumiem. Bo koło ci się przebiło. Nie masz... Także ta wolność. Wracając do mówiliśmy do Dunareju i do morza, także Tak. w takim razie morze nie jest za ładne, w sensie woda nie jest taka jak we Włoszech, jest tylko jedna miejscowość, co jest taka niebieska, ale nie widać pod spodem, jak to się mówi, jak jest taka woda mętna, Tak. jest niebieska, ale mętna. Możecie sobie sprawdzić na zdjęciu i wpisać Rumunia, Tuzla. Plaża, bo się pisze playa przez Tak. i od długie. Playa Tuzla i tam jest taka miejscówka, co jest po prostu wszystko naturalne. Tam nie ma żadnych, knajp, stabilimentów, tylko łóżeczka, może ktoś tam wynajmuje 10 łóżeczek, co jest i jedyna tylko jest, jak to się mówi, stabiliment, w sensie jedyny, co tam możesz wypożyczyć, no to na takich poduszkach, no i nie pamiętam jak się nazywa, no ale wpiszecie Playa Tuzla i radzę wam tam zajechać, jak jesteście kamperem jakimś stanąć sobie tydzień i po prostu tam sobie mieszkać. Nawet są bary, co sprzedają świeże rybki, co tam łowią nad morzem, także no bardzo fajnie i niedrogo. I co więcej, także morze pozytywnie, można powiedzieć a do Polski co, pojedziesz nad morzem w sierpniu i może 2 tygodnie deszcz złapać, w kurce siedzisz, bez przesady, To lato. jest pogoda bardziej pewna. Także czerwiec, lipiec i sierpień mówię, bo później tak samo problem, Może się zdarzyć we wrześniu, pierwszy tydzień, ale to bardzo rarytas. I co więcej, także to jest fajne też, że ty w Bukareszcie masz autostrad, bo tutaj nie ma autostrad, powiedzmy też to, co drugi plus, co chcę powiedzieć, ale budują się powoli tak samo, tylko oczywiście mają góry, także dla nich to będzie więcej wydatne, będą musiał wydatków, dokładnie, ale z Bukaresztu masz 200 km, 230, prosta autostrada do Konstancji, to jest super. Autostrada Słońca. Dokładnie, autostrada Słońca. Płacisz tylko 13 lei, to jest 13 zł. Za przejazd mostu. Dokładnie, za przejazd mostu. No i dobra, ta rowinieta, co się płaci na cały rok, tam 130 lei, ok? Na samochód, żebyśmy tu za bardzo nie wychodzili z tematu. I co? I jedziesz nad morze, 2 godziny, 2,5 godziny jesteś nad morzem, nawet w weekend, to jest fajne. Tak. I to dla mnie się czuje, jak ja bym z Rzymu jechał do Ostii, naprawdę, nie żartuję. Ja mogę nawet z rana pojechać, wiadomo, że to jest więcej męczące, no ale zrobi się. I chcesz jechać w góry, 130 w góry, 130 km, jesteś Predeal, Sinaia, nie musisz nic takiego tragicznego, także to w Bukareszcie, jaki jest plus ogólnie, że masz wszystko. Dobra baza wyjściowa, żeby No. gdziekolwiek pojechać. Wszystko. Podoba mi się też te domki stare, co są. W ogóle ta starowizna, że wszystko drzewem musisz palić, że nie ma tutaj, nie ma na wsi wody, prąd jest tylko i internet. To mnie dziwi, we Włoszech nie ma internetu, bo nie działa w Rzymie, a tutaj internet nawet na wsiach jest, co nie ma prądu za niedługo, rozumiesz? Także to widziałem. Rumunia jest naprawdę piękny kraj, jako chodzi o Polskę, to ładniejszy jest od Polski, żyje się lepiej.
w sensie jako chodzi o, jak to mogę powiedzieć, o wolność, ale jakość życia, no to Polska jest na pierwszym miejscu, w sensie jakość życia, tak żeby wziął Polska, Rumunia, Włochy, no. Włochy na ostatnim miejscu. Naprawdę? Tak. A ładność państwa, Włochy, Rumunia, Polska. Polska na ostatnim miejscu. No niestety, no taka jest moja opinia. Dobrze, Każdy ma swoją, wiesz, w Polsce, wiesz, fajnie jest, nie mówię, super się mieszka, no ale nadchodzi ta zima, tak się, no można przeżyć, ale no może nie jestem przyzwyczajony, dlatego że byłem w polskim kraju. Nawet jak tu jest zima, nie ma tego ostrego wiatru, czy nie wiatru, tego ostrego powietrza, co jest w Polsce, co cię tak gryzie, nie wiem czy zauważyłeś to. Tak trochę ten czuć powietrze, zupełnie tak powietrze inaczej. Tak ale nawet jak jest ten minus 15, nie, jest śnieg, czujesz tutaj, że nie ma takiego powietrza jak w Polsce. Tak. No to odczułem też tak. No, Mogę tak powiedzieć. No. Także to. No nic, bardzo, bardzo fajnie, w sensie naprawdę się żyje super tutaj. Super, nigdy bym się nie spodziewał, że w Rumunii się tak żyje. Chciałem Ciebie teraz zapytać, jak porównasz w ogóle tak generalnie Rumunię do Włoch? Już powiedziałeś dużo rzeczy, No tak. ale gdzie życie jest lepsze? Czy we Włoszech, czy w Rumunii? Przynajmniej z Twojego punktu widzenia dla Ciebie, tak. Bo wiadomo, każdy z nas pewnie, jest inny, pewnie. każdy ma inne doświadczenia. Gdzie jest lepiej? No tak jak Wam mówiłem, Rumunia bez dyskusji. No tutaj jest naprawdę super co do życia. Jest, jest dobrze. Niestety no Włochy odpadają tam nie da się żyć. No przykro, że tak mówię, bo tak może nie ale jestem zawiedzony i w ogóle jestem zawzięty Rumunią, w sensie, że po prostu odnalazłem się i nie spodziewałem się po prostu Rumunii, takiego kraju. Nie spodziewałem się. Rozmawiam naprawdę z różnymi osobami i mówię, mieszkam w Rumunii, są zaskoczeni w ogóle. No tak. Są zaskoczeni, bo dużo Polaków nie wiedzą nic o tym kraju praktycznie. Ja nie mówię o tych ludziach, którzy tutaj podróżowali w jakiś tam sposób, ale też można podróżować i przejechać przez Rumunię i nic nie zobaczyć. Albo po prostu trochę czasu tu spędzić, przynajmniej nie wiem, tydzień, 2 tygodnie na wakacjach i mieć jakieś, chociaż jakiekolwiek pojęcie o tym kraju. Pewnie. Ale ja spotkałem się z takim życiem na co dzień i tutaj po prostu jestem przyzwyczajony bardzo do życia i jak opowiadam Polakom, którzy nie mają właśnie pojęcia o Rumunii, no to są bardzo zaskoczeni, że tutaj jestem, nie rozumieją tego. Pewnie. Dla nich Rumunia na pewno nie byłaby wyborem, żeby tutaj mieszkać, dlatego też zrobiłem ten kanał na YouTubie, żeby trochę odczarować tą opinię o Rumunii, pewne stereotypy, żeby powiedzieć jak tutaj jest. Ja mówię zawsze to co uważam, to co sądzę, czy coś mi się podoba tutaj, czy coś mi się nie podoba, mówię o plusach, o minusach. Pewnie. Każdy może mieć inne doświadczenia, coś co dla mnie na przykład jest minusem jak są kierowcy, dla Ciebie są plusem, ale generalnie wypowiadam się właśnie tak i mam taką intencję, żeby pokazać Rumunię właśnie, zachęcić pewnie. Zwłaszcza tutaj ludzi, może nie żeby się osiedlali aż tak, no to każdy musi tu mieć jakiś powód, żeby mieszkać w tym kraju, nie wiem, czy znaleźć sobie pracę, czy na przykład mieć właśnie jakiegoś partnera. Tak, ale wiesz co, tutaj z tego to jest kraju. bardzo duża różnica. Dla podróżujących chcę tylko dodać, przepraszam, bo wcześniej nie dodałem, a zapomniałem, bo byłem i mnie to też zostawiło, bo 2 rzeczy chcę powiedzieć. Jak dla podróżujących, jak będziecie jechać przez Rumunię, możecie wpisać też Kaskada Bigar. To jest, jak to się mówi, co woda? Wodospad, przepraszam, tak, mi nie przechodziło. Wodospad. To jest chyba jeden z Patrimonio dell'UNESCO, coś takiego. Także jedźcie tam, bo jest coś pięknego. W sensie to jest taki wodospad. No coś pięknego to na żywo trzeba zobaczyć, ale możecie wpisać. Kaskada Bigar. Akurat tej kaskady nie widziałem inne, to jest bardzo dużo wodospadów. Wodospady, tak. Także wszystkie są warte na pewno zobaczenia. I trzeba powiedzieć jeszcze, przepraszam, że Cię przerwę, że tak jak Ty mówiłeś, dobrze mówiłeś.
W Rumunii, powiem wam i to uważajcie na to, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Nie ma takiego czegoś, że przyjedziesz przez Rumunię i ci się spodoba i powiesz, dobra, wezmę tutaj, zostanę ten. Musisz być zmuszony tutaj mieszkać przez kogoś. W sensie na przykład tak jak ja przez dziewczynę, albo Rafał, że przez dziewczynę dla miłości. Po prostu ty zdecydowałeś i zrobiłeś to dla miłości. Nie, że zrobiłeś, dobra, pojadę do Rumunii do pracy. Dokładnie. Nie, dajcie sobie spokój z pracą. Albo pojadę do Rumunii, nie wiem, mieszkać tam, bo nie wiem, fajnie, albo... Nie, tutaj musisz być zmuszony. Jak jesteś zmuszony i tutaj już zostaniesz i zaczniesz żyć i zapoznasz ten kraj, to nie ma dla nikogo, nie ma dla nikogo. Ludzie, słuchajcie, ludzie tacy są tutaj ciepli, przyjemni, nieraz mówią, a nie, mają trochę tego temperamentu od komunizmu Ceausescu, ale to jest fajne też, bo zapierniczają, w sensie tu nie ma takiego czegoś jak we Włoszech, poczekaj, umówisz się z kolesiem tam, nie wiem, o coś, co masz kupić, nie wiem, samochód, skuter, przyjdzie ci po 2 godzinach, nie, przepraszam, bo nie, tutaj, dzwonisz do kogoś i mówisz, chcę zobaczyć mieszkanie. To nie ma, że proszę pana jutro, a to może pan teraz przyjść, możemy, a to dobra, no to za 15 minut proszę podjechać. Inny świat. I co? I ludzie są po prostu, nie wiem, to w Polsce też tak jest, bo widzę, a we Włoszech w ogóle nie ma. Ostatnio koleś na światłach miałem tam, Oli sobie sprawdzić samochodzie i otworzyłem bagażnik, ale już nie sprawdziłem, bo zapomniałem, nie wiem, odjechałem, robiłem też filmik i ten. I po prostu koleś na światłach mi pokazuje, tam jak jechaliśmy, nawet staliśmy, mówi, ej, obniż szybę, zobacz, że masz otwarty bagażnik z przodu, maskę masz otwartą. Tak. I wiesz, Także nie, ogólnie mówię, trzeba tu mieszkać, żeby wszystkie detale zobaczyć. To się z tym Rafał, czy nie? Tak, tu się nie ma, że ci się spodoba. Albo ci się spodoba, w sensie, bo tu mieszkasz i jesteś zmuszony i wtedy jak nie, no to nie przyjeżdżasz do Rumunii. Nie ma bata, żebyś tutaj zdecydował. Trzeba mieć konkretny powód, żeby to zostać. Konkretny powód. A jak już masz, to już jesteś, to już cię tak weźmie Rumunia, że... Tak, to już wtedy się zmienia w ogóle świat. Słuchajcie, Rumunia, co myślą wszyscy złodzieje, bieda. Jaka bieda, jak to w Bukareszcie, nie wiem, Bentley. Ja mówię też, słuchajcie, Bukaresz, oczywiście, trzeba to rozwiązać. Cała ekonomia, co się kręci, Bukaresz i Cluj-Napoca, bo Cluj jest jeszcze lepsza niż Bukaresz, jako chodzi. Jest taka więcej, jak Niemcy, więcej czystość. Jak tu jest już czysto, pomyślmy sobie w Cluj. I co? Ludzie, nie, biedny Rumunii, Bentleye jeżdżą, tutaj koń jedzie, koń z wozem, cyganka, co zbiera, nie wiem, żelazo a tutaj Bentley na nowszy model albo Maybach, co kosztuje tam 400 000 euro, o czym my mówimy, czy tam 500 000 euro, rzeczy, co naprawdę ja we Włoszech, widziałem tam jakieś Ferrari, nie powiem, ale tutaj jest, po prostu to albo te bogactwo takie, i ludzie ogólnie, niby że biedni, że ale wszyscy dobrze żyją, jedzenia pełno w lodówkach, jedzenia, zawsze uśmiechnięci, nikt nie narzeka, nie ma, że w taksówkach, panie, jak tam, jedzenie, dokładnie, i zawsze tylko oni dla nich zdrowe, że jak ci mówią i się witają, sanatate vedoresk, w sensie życzę ci zdrowia, życzę ci zdrowia i zdrowia, proszę pana. I zauważyłeś to też? Tak. Tacy są zawsze o zdrowie. Mówią, reszta się nie liczy, ten starszy, żebyśmy mieli zdrowie, są bardzo rodzinni, i są naprawdę super osoby, ludzie ciepłe i tak dalej, ale czuć też nieraz ten komunizm, w sensie, że ci nie wybaczą, jak coś się stanie, to jest ten łaciński jedna strona, ale z drugiej strony jest ta ruska strona, że wiesz, nie ma tutaj na poczcie raz na przykład, nie wiem, we Włoszech to nic nie robią, 10 jest tych, jak to się mówi, tam kas, 10 okienek, 6 idą na kawę, 4 pracują, a 150 osób czeka we Włoszech. To też Włosi, co tam byliście, to już musi powiedzieć, kto mieszkał. Nie rusza się kolejka, jesteś tam 3 godziny, tracisz cały dzień, i tak dalej, i to też mnie denerwowało. Tutaj jest kolejka 50 osób, a jest jedna Rumunka, jest ich 4 na całym biurze. Jedna robi to, druga robi paczki, trzecia robi tylko listy, czy tam Ona wszystko zapiernicza, nie ma przerwy, nie ma tam jeszcze jak ma swoją przerwę, respektuje ją 10 minut jest, nie ma, że się bawi, że się śmieje i pracuje cały czas, tudunu, napiernicza nie wiem, te listy, te płacenie. 50 ludzi w kolejce, 10-15 minut max. Koniec kolej, twoja kolej. Zauważyłeś to, czy ty nie też? No tak. Rozmawiam sobie przez telefon, jestem w kolejce, już chyba 4 byłem.
Ona się wkurzyła, ta pani z kasjerki. Co to ma znaczyć? Proszę wyłączyć, ja tutaj liczę pieniądze z pensji. Była pani tam, pieniądze brała na pocztę. Co to ma znaczyć? Ja mówię, proszę pani, przecież nic nie robię. Tak, ale tutaj proszę mnie nie przeszkadzać, bo jestem skupiona, nie rozmawiać na telefonie. Nigdy w życiu bym nie usłyszał takiego czegoś. Także to jest jedyna rzecz, co mają taka, z Rosji, co powiem ci, w sklepie tak samo, nie pasuje ci, tu nie ma obsługi klienta, jak we Włoszech, dzień dobry, proszę pana, bo trzeba dbać o klienta, ale w Polsce to tak samo już jest. Nie jest tak jak kiedyś. Kiedyś tak było. Pamiętacie, jak w ogóle w latach 90. coś się nie pasowało, bo nie było konkurencji i to jest tutaj. Jest dokładnie. A tu co? Wejdziesz, nie pasuje ci ostatnio z chlebem, coś tam nagrywałem. Szybko, bo nie mam czasu tutaj, co chcesz. Rozumiesz? Rozumiem. Także widzę te wszystkie różnice, ale nawet to mi pasuje, bo działa, bo wszystko działa. Jest okej, nie ma, że tracimy czasu, nie ma, że nie, naprawdę jest wszystko fajnie, nie ma tych detalów, niestety to trzeba powiedzieć, Rumun tylko, zrobimy, będzie, nic, że takiego, rozumiecie, nie? Jest. No dobra.